Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dziś na moim kanale możecie razem ze mną zrobić bezrękawnik. Będzie to taka kamizelka rozpinana z kapturem, dosyć długa, to znaczy mi wyszła długa i moja jest z kapturem, ale Wy oczywiście możecie zrobić według własnych życzeń. Może być ta kamizelka bez kaptura, ponieważ ja w dalszej tam części pokazuję, że można zrobić zwykły kołnierzyk do niej. Może być króciutka, może być w ogóle nierozpinana, więc to od Was zależy, co sobie wymyślicie i jak sobie zmienicie, a być może zrobicie taką jak ja. Sam projekt jest naprawdę bardzo prosty, bo wykonujemy 3 panele. Zaczynamy od panelu tylnego, tak żeby się na nim wzorować i później wykonać panele przednie. Panel przedni lewy i lustrzanym odbiciem panel przedni prawy. Więc tak naprawdę wykonujemy 3 panele i na samym końcu robimy sobie jeszcze kapturek. Wzór jest prosty, ponieważ używam tylko oczek ścisłych z narzutem, natomiast różni się tylko tutaj ta część na ściągacz. Ja już ten wzór raz wykorzystywałam, robiłam sobie szaliczek i komplecik zimowy. Mam nadzieję, że widzieliście ten na filmik na moim kanale, a jak nie, to serdecznie zapraszam. I robimy od razu ściągacz i od razu tutaj tą część główną. Jedyną trudnością, może nie trudnością, ale taką rzeczą przy robieniu tej kamizelki jest to, że trzeba pilnować ilości rzędów, ponieważ żeby stworzyć taki wzór potrzebujemy 4 rzędy, czyli sekwencja składa się z 4 rzędów. Ale to oczywiście jeśli chodzi o samą konstrukcję, to ja Wam wszystko wytłumaczę krok po kroku, na co zwracać uwagę. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o włóczkę, to ja postanowiłam użyć, po raz pierwszy pracuję na tej włóczce, jest to włóczka Drops Soft Tweed Mix, włóczka tweedowa, czyli włóczka, która jest w nieregularnym kształcie, posiada zgrubienia, czyli tak naprawdę nie daje takiego gładkiego wzoru. Tak jak tutaj widzicie, co prawda ja już tą kamizelkę mam przebraną, ale gdy ją robiłam, to gdzieniegdzie właśnie wystawały takie grudki wplatane. To są właśnie te tweedowe, różne takie włóczki, które nieregularnie się wplątują. Natomiast po wypraniu tak naprawdę tego nie widać, wszystko się ładnie układa i ładnie leży. Natomiast ma taki kolor, może nie kolor, ale taki efekt takiej mętności. Nie jest taki gładki i przejrzysty. Skład tej włóczki to 50% wełny merynosa, prawdopodobnie merynosa, bo wiem, że tam chyba patrzyłam, to była merynosa, 25% alpaki i 25% wiskozy, więc bardzo fajna, naturalna włóczka, ale tak jak mówię, ona inaczej wygląda w kłębku, inaczej po zrobieniu robótki, więc tak naprawdę ona po przepraniu też alpaka nabrała tych włosków, one się tutaj ładnie ułożyły. Jest to taki, powiedzmy melanżowy sweterek, melanżowa kamizelka. Ja wszystko Wam pokażę na innej włóczce, żeby było lepiej widać. To jest włóczka też firmy Drops, ale to jest Cotton Merino, czyli mieszanka bawełny z wełną merynosa. Ja też lubię bardzo tą włóczkę, jest to taka może alternatywa. I tutaj zobaczcie, jak wygląda wzór właśnie wykonany tą włóczką. Już widać taką przejrzystość, ładne oczka zaciągnięte, zupełnie to inaczej wygląda. Więc tak jak mówię, dobierzcie włóczkę do własnych potrzeb, własnych preferencji. Ja nie narzucam żadnej włóczki, po prostu jedyne co musicie zrobić to próbkę na początku i sprawdzić jak to wygląda, czy Wam się podoba, czy nie. I szydełko, ponieważ ja chciałam, żeby ta kamizelka była taka luźna, nie była taka zbita, więc ja użyłam naprawdę dużego szydełka, bo ja mam tu rekomendowane 4, a ja użyłam 6, więc jeżeli chcecie, żeby efekt był taki jak ja, bardziej taki leciutki, miękki, to można użyć większego szydełka. Natomiast tutaj do zrobienia tej próbki użyłam mniejszego szydełka, 5 mm, nie mam etykiety, więc nie powiem Wam, jakie było rekomendowane. Natomiast mi się o wiele lepiej pracuje, jeśli użyję większego szydełka, te oczka są wtedy, nie są takie ściśnięte. Więc tak, jeśli chodzi o szydełko i włóczkę, dopasujcie wszystko razem do siebie. Jeśli chodzi o ilość motków, to na moją kamizelkę użyłam 550 gramów, bodajże 550, ale ona jest naprawdę bardzo długa na mnie i wydaje mi się, że mogłabym się spokojnie zmieścić o 1 motek mniej, a nawet o 2. Tym bardziej, że po praniu ona się może jeszcze rozciągnąć przez to, że mamy tutaj 50% wełny merynosa i alpaki, więc pamiętajcie, że biorąc takie rzeczy musicie brać pod uwagę pranie ręczne, nie wykręcanie, wręcz nawet tylko wgniatanie w ręcznik i suszenie na leżąco. To jest niestety taki mankament takich rzeczy, ale wydaje mi się, że warto.
Dobrze, słuchajcie, nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się kamizelka spodoba i że ktoś sobie spróbuje przerobić. Nie jest trudna dla osób początkujących, myślę, że w sam raz. Natomiast jedyne co, to proszę zwracajcie uwagę na ilość rzędów, które Wam powiem, jak robić. I tyle. Mówię to dlatego, że ja nie pokazuję Wam w ogóle na tym kolorku, bo on jest ciemny i w ogóle nie było widać, jak zaczęłam nagrywać. Stąd postanowiłam, że nie będę przerabiać drugi raz kamizelki, po prostu wytłumaczę na próbce i powiem Wam, co trzeba. Natomiast część kaptura już pokazuję na tej części. Dobrze, więc jeśli Wam się podoba, ja Was serdecznie zapraszam do subskrypcji, do polubienia strony i do szydełkowania ze mną. Także zapraszam. Kamizelkę zaczynamy od zrobienia panelu tylnego. Tak on wygląda w pomniejszeniu. Ja już mam tutaj przygotowany swój panel. Ja Wam natomiast wszystko pokażę i wytłumaczę na mniejszej próbce, ponieważ nawet przerabiając tą włóczką i tym kolorem troszeczkę słabo widać, dlatego uznałam, że wszystko wytłumaczę na mniejszej próbce. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. My przede wszystkim pracujemy góra-dół, góra-dół. Więc na początek musicie sobie ustalić, jaką chcecie mieć docelową wysokość i wysokość od pachy do dołu, ponieważ zaczynamy od tej krawędzi i tworzymy sobie od razu mały podkrój pod pachę, ta część. Następnie nadbudujemy sobie tutaj tą część na górze, tworząc już docelową wysokość, długość naszej kamizelki. Będziemy iść tak prawie do końca, do momentu, aż znowu dojdziemy do naszego podkroju. Ja Wam pokażę, na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, ponieważ wzór może nie jest jakiś trudny, ja już wykorzystywałam ten wzór, natomiast trzeba się pilnować, jeśli chodzi właśnie o ściągacz, bo ściągacz jest troszeczkę inny, inaczej się go tworzy i żeby wyszedł tak samo z dwóch stron, musimy się trzymać pewnej liczby oczek, pewnej liczby rzędów, więc ja to oczywiście Wam wszystko powiem, na co trzeba zwracać uwagę, tworząc ten wzór. Więc tak, ja pokażę na małej próbce, nabiorę dowolną liczbę oczek, nie ma znaczenia czy parzysta, czy nieparzysta. Pamiętajcie, że robimy od razu ściągacz. Ja dla tej kamizelki nabrałam sobie 20 oczek na ściągacz, natomiast tutaj było bodajże 70 oczek, czyli w sumie miałam nabrane 90 oczek na tą część tutaj pod rękawy, a później dokładałam jeszcze 40 tutaj na tą część. Ale to oczywiście wszystko zależy od tego, z jakiej włóczki będziecie robić, jakim szydełkiem i jak długą chcecie kamizelkę. Ja Wam tylko podaję moje wymiary na wypadek, gdyby komuś się akurat podobały i były odpowiednie i chciałby zrobić taką samą. Dobrze, więc słuchajcie, zaczynamy od tego miejsca. Nabiorę sobie łańcuszek i pokażę Wam, jak będzie wyglądał wzór. Natomiast w trakcie przerabiania wzoru powiem Wam, na co zwrócić uwagę, żeby te podkroje tutaj były takie same i ile rzędów trzeba tutaj zrobić, jak je robić, żeby po prostu później móc zrobić dwie takie same części naprzód, ponieważ jak wiecie, musimy zrobić dwie osobne części na panel prawy i panel lewy. Mam na myśli tutaj panel prawy, gdy oczywiście mamy założoną kamizelkę na sobie, więc to tak o to chodzi, ale będę pokazywała z tą stronę. Ponieważ żeby końce i krawędzie wyszły tak samo, my musimy się trzymać pewnej liczby rzędów i pewnej liczby oczek. Ale to za chwilę, na razie przejdźmy do początku. Tak jak Wam podałam na początku, do tej włóczki użyłam szydełka 6 mm, ponieważ, tak jak mówiłam, ona ma troszeczkę inną strukturę i chciałam, żeby ta kamizelka była bardziej luźna niż sztywniejsza. Natomiast do włóczki, której pokazuję Wam próbkę, użyję, trochę mniejszego szydełka 5 mm, bo ona się wydaje cieńsza i jest równa, więc nie potrzebuję takiego wielkiego szydełka. Ok, więc słuchajcie, zaczynamy oczywiście od dowolnej liczby oczek. Powiedzmy, że na ściągacz tutaj przeznaczę 10, a na sam wzór 15, więc zrobię sobie próbkę 20 cm. Raz, ja mówiłam 10 i 15, 25, przepraszam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mamy 25 oczek, tak jak mówię, na razie budujemy taki pierwszy rząd, więc on nie będzie wliczany do wzoru, więc mam 25, dodaję jeszcze jedno oczko, to jest oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru, natomiast odwracam sobie ten łańcuszek i szukam pętelek, na których będę pracowała. Są to takie tylne pętelki tutaj.
Jak sobie odwrócicie, to będzie. Oczywiście pomijam to pierwsze oczko, czyli od drugiego oczka się wbijam, robię narzut, wbijam się dosłownie w tą pętelkę, przekładam i od razu również przekładam przez dwie. Wzór jest bardzo prosty, bo cały czas będziemy operować oczkami ścisłymi z narzutem, natomiast oczywiście się będzie różnił sposobem wbijania się tutaj w różne pętelki. Pierwszy rząd to będzie rząd taki podstawowy łańcuszek. Na razie nie traktuję go jako rząd tak naprawdę, nie wliczam go do wzoru, więc liczenie rzędów zaczniemy dopiero po przerobieniu sobie tego początkującego rzędu, początkującego łańcuszka, który polega tylko na tym, żeby przerobić sobie w tylną pętelkę oczka ścisłe z narzutem. Zobaczcie, cały czas tak samo. Również już przygotowujemy sobie też wzór pod ściągacz, tylko za chwilkę dopiero nie będzie od razu widoczny ten ściągacz, ponieważ tutaj trzyma nas liczba rzędów, ale za chwilkę Wam wszystko wytłumaczę, o co chodzi. I tak, przerabiam sobie te moje oczka ścisłe z narzutem, tylną pętelkę. Sposób przerabiania tych oczek jest dowolny. Możecie albo przekładać jak gdyby w tą stronę prawą, albo pobierać i przekładać również tutaj w lewą, przytrzymując sobie ten narzut. Jak Wam jest wygodniej, to zależy od techniki, jaką już wykonujecie i jaka dla Was jest odpowiednia. Ja już się nauczyłam przerabiać sobie jak gdyby tam do góry, na prawo i tak mi jest wygodnie. Ok, ten rządek przerobię jeszcze z Wami. Nie będę się tutaj rozłączać. Oczywiście przydadzą nam się 3 znaczniki, bo będziemy sobie zarówno znaczyć krawędzie, jak i wzór pomiędzy ściągaczem. Dobrze, mamy, słuchajcie, ten pierwszy łańcuszek, tak jak mówiłam, nie zaczynam od niego liczenia, tylko dopiero teraz zacznę liczenie od tego rzędu. Dlaczego liczenie? Ponieważ taki wzór ściągaczowy wymaga robienia 4 rzędów, czyli sekwencja składać się będzie z 4 rzędów i ważne jest właśnie, żeby sobie liczyć, żeby się nie pogubić, bo wtedy nie wyjdą Wam takie podwójne właśnie linie. Ale to, tak jak mówię, za chwilkę Wam dokładnie jeszcze wytłumaczę. Czyli zobaczcie, tak jak naprawdę zaczynam od tego momentu liczyć i również wykonuję moje oczka ścisłe z narzutem, tylko dla tego rzędu wbijam się w tylną pętelkę. Cały rząd wbijamy się w tylną pętelkę. Czyli ja już sobie tutaj zaznaczę znowu początkowe oczko i szukam tylnej pętelki łańcuszka, wbijam się i przerabiam. Czyli zobaczcie, cały czas tylna pętelka. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak będziemy patrzeć na wzór, która strona będzie prawa, która lewa. Tylko musimy sobie troszeczkę przerobić, żebyśmy dokładnie widzieli na większym kawałku. I znowu, zobaczcie, przerabiam sobie w tylną pętelkę. I to liczę jako mój pierwszy rząd, w pierwszej sekwencji. I to jest właśnie ważne, żebyście pamiętali, że o tych sekwencjach, ponieważ w pewnym momencie powiem Wam, dlaczego jest to ważne. I tak, ja sobie tutaj przerabiam cały czas tylną pętelkę i dojdę tutaj do końca i już jestem na końcu. Na końcu oczywiście przerabiamy sobie całe oczko, czyli nie tylne, tylko całe. Wtedy mamy taką równą krawędź. I zrobione. I zobaczcie, ten pierwszy rząd, który zrobiliście, to jest tak naprawdę nasza prawa strona, czyli zawsze prawa strona to jest wtedy, kiedy ten sznureczek mamy tutaj na dole po lewej stronie. To jest nasza prawa strona, pamiętajcie. To znaczy, to później zobaczycie, że będzie widać, natomiast ma to tylko znaczenie tak naprawdę dla ściągacza, ponieważ wzór jest bardzo podobny i on z prawej czy z lewej wygląda naprawdę identycznie. Natomiast ja się sugeruję tylko po prostu tutaj ściągaczem, żeby on ładnie wyglądał po obu stronach, po obu bokach był taki sam. Tak sobie to po prostu obrałam. Także na razie wykonaliśmy pierwszy rząd, nie licząc tego rzędu początkowego. I znowu robię oczko do góry, odwracam i tutaj również drugi rząd to jest oczka ścisłe w tylną pętelkę po całości. Czyli dokładnie to samo, co było w pierwszym rzędzie. I tak wyglądają pierwsze 2 nasze rzędy, czyli zarówno na prawej, jak i na lewej stronie wbijamy się w tylną pętelkę i wykonujemy oczka ścisłe z narzutem. I dopiero od trzeciego rzędu następuje zmiana. Ja już sobie tutaj przerobię i zaraz Wam pokażę.
Jestem już na końcu drugiego rzędu, czyli tak jak mówiłam, wbijam się w całą oczko. Dobrze sobie je znaczyć, wtedy dokładnie widać, które to są pętelki. Ja oczywiście z przyzwyczajenia zapominam, ale naprawdę jest to bardzo pomocne, zwłaszcza gdy robimy jakiś ciemny kolorek, bo wtedy najmniej widać. I znowu, oczko do góry, odwracamy. Teraz będziemy wykonywać nasz trzeci rząd. Jesteśmy na prawej stronie, mamy tutaj ten sznureczek i teraz robimy ten ściągacz. Żeby właśnie zrobić ten ściągacz, teraz przerobimy tylko tyle oczek, ile wyznaczyliście sobie na ściągacz. W ogóle na początek jest dobrze właśnie zrobić taką próbkę jak ja, żeby dobrze zbadać, zmierzyć linijką, ile zajmuje centymetrów, taka liczba oczek, ile zajmuje centymetrów, taka liczba oczek na panel główny i wtedy odpowiednio sobie przemnożyć. Ja już kilka razy pokazywałam taką prostą metodę matematyczną na krzyż, jak to policzyć. Zapraszam na filmy, które są starsze, tam zawsze gdzieś tam pokazywałam. Podam linka dokładnie, w którym, jeśli Was to interesuje. I zobaczcie, teraz ja powiedziałam, że będę miała 10 oczek na ściągacz, więc przerabiam moje 10 oczek w taki sposób, że robię narzut i biorę taką bardzo przednią pętelkę. Jak popatrzycie z góry, tu jest oczko, to jest ta nasza tylna tutaj pętelka. My nie chcemy się wbić ani w tylną, ani w przednią, tylko taką poniżej, tą. Ją bardzo dobrze tutaj akurat na tej włóczce widać, natomiast miałabym problem, żeby Wam pokazać tą pętelkę właśnie na tej szarej. Stąd pomysł, żeby i tak przerobić z Wami po prostu tylko próbkę. A resztę Wam wszystko wytłumaczę, czyli 3, zobaczcie, cały czas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. To jest mój ściągacz, więc od razu sobie zaznaczamy środek. Oczywiście początek i 2 końce zawsze powinny być zaznaczone. Bo zwłaszcza to oczko takie pierwsze, ono się nam tutaj może pomylić, więc zachęcam do zaznaczenia sobie tego pierwszego oczka również. Ok. I teraz przechodzimy do wzoru głównego, który zawsze będzie wyglądał tak samo, czyli my zawsze będziemy wykonywać tutaj oczka ścisłe w tylną pętelkę. Różnica jest tylko właśnie we ściągaczu, w trzecim i w czwartym rzędzie, że trzeba wybrać taką bardzo przednią pętelkę. Czyli zobaczcie, my się tak naprawdę odwracamy i szukamy tej pętelki z tyłu, bo teraz troszeczkę nam się zawinęła robótka przez to, że myśmy pobrali tą przednią pętelkę. Natomiast jak zobaczycie, mamy tą właśnie przednią, którą byśmy się wbili, jakbyśmy robili ściągacz, tutaj taką środkową i jeszcze za nią jest właśnie teraz ta tylna, czyli my tak naprawdę musimy ją tak podhaczyć sobie, bo ona jest tutaj i dopiero jak zobaczycie tutaj taki łańcuszek, to wiemy, że pobraliście dobrą pętelkę. I w kolejnym oczku, czyli właśnie w tym patrzymy, które jest kolejna, żeby nie zabrać tego samego. Tu była zaciągnięta pętelka, tu jest to nasze kolejne. Przerabiamy wzór tak samo. Tak naprawdę ten problem z podbiorem tej pętelki jest tylko przy pierwszym oczku, bo później już zobaczcie, że wzór się ładnie układa i można wykonać sobie ten ścieg bez problemu. Czyli oczko ścisłe w tylną pętelkę. I to jest mój trzeci rząd. Nie liczę tego pierwszego, pamiętajcie, to był nasza krawędź, którą również będę wykonywała na końcu naszego panelu, więc tam też nie będziemy kończyć tak samo jak tutaj, ale to Wam wszystko opowiem. No i oczywiście tak, ja wypinam sobie tutaj już ten znacznik, przerabiam sobie moją ostatnią pętelkę w całe oczko, oczko do góry i robimy czwarty rząd pierwszej sekwencji, czyli tak naprawdę zamykamy sekwencję czwartym rzędem, powtarzając wzór główny, czyli oczko ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Tu jest dosłownie cały czas tak samo. Tu się nic nie zmienia. Trzeba tylko pamiętać, że w trzecim i czwartym rzędzie dla ściągacza wybieramy pętelkę poniżej oczka. Czyli ja to taką bardzo przednią nazywam. Nie jest to przednia z oczka, tylko poniżej oczka. I tutaj sobie dojdę jeszcze do końca, aby Wam pokazać, jak to tutaj wygląda przy moim znaczniku. Ostatnie oczko mam w tylną pętelkę, bo tu miałam zaznaczone pod
ściągacz. Natomiast tutaj właśnie wepnę sobie już ten marker i poszukam tej mojej przedniej pętelki. I znowu tylna, przednia i pod oczkiem jest tutaj ta pętelka. Zobaczcie, ja ją tutaj rozszerzę sobie. Ta pierwsza może jest właśnie najgorzej ją wybrać, ale później jest już łatwiej. I oczywiście również sobie wpinamy znacznik i przerabiam 10 oczek, wybierając tą pętelkę. Musicie patrzeć na wzór, czy układają Wam się dwa obok siebie takie łańcuszki. Jeśli tak, to znaczy, że dobrą pętelkę zahaczyliście. I zobaczcie, przerobiliśmy 4 rzędy. Pierwsze 2 to było całkowite oczka ścisłe w tylną pętelkę, niezależnie czy to był ściągacz, czy to był wzór główny. Natomiast 3. i 4. rząd zmienił się tylko tym, że na wzór główny idzie tak samo, natomiast na wzór na ściągacz musimy pamiętać, żeby wbić się w pętelkę pod oczkiem z przodu. Zobaczcie. I tyle. I znowu jak odwrócę sobie i jestem z powrotem na mojej prawej stronie. To jest moja prawa strona. Zaczyna się tworzyć tutaj podwójny ściek. Zaczął się od pojedynczego, natomiast później już są takie podwójne, już Wam pokazuję, podwójne łańcuszki. Tak to wygląda właśnie na panelu moim docelowym, czyli miałam pierwszy i później cały czas idą podwójne i również skończę pierwszym. Dlatego mówię, że ważne jest pilnowanie sekwencji, ponieważ powiem Wam, jak się będzie tutaj to kończyło. Dobrze, słuchajcie, pierwsza sekwencja za nami. Oczywiście sekwencję powtarzamy sobie dalej, czyli znowu od początku. To jest mój ściągacz, więc 1. i 2. rząd, oczko ścisłe w tylną pętelkę. I tutaj się nic nie zmienia, czyli oczko ścisłe w tylną pętelkę w 1. i 2. rzędzie. Oczywiście wszystko sobie można łatwo zaznaczyć, a nawet trzeba, żeby nie pogubić tych oczek. I tak, ja dojdę tutaj już sobie do końca. Tutaj oczywiście się nic nie zmienia, ale warto znaczyć, bo wracając też musimy wiedzieć. Może nie w tym 2. rzędzie, bo to wszystko będzie to samo, ale już w 3. i 4. to jest pomocny ten znacznik. No chyba, że wolicie liczyć za każdym razem, które to oczko od końca też można przeliczyć, jeśli nie lubicie mieć tyle znaczników. Dobrze, więc tak. 1. rząd przerobię sobie do góry. 1. przerobiony, oczko ścisłe, odwracam robótkę. Oczywiście tego oczka do góry tutaj nie liczę. To jest moje oczko, które pomaga mi tworzyć tak naprawdę obrót. I znowu zaczynam od tej tylnej pętelki, ten sam tutaj wzór. Czyli sobie zaznaczamy pętelkę całą. I 2. rząd, dokładnie to samo co 1. Więc przerobię całość. I 2. również przerobione. I jestem teraz znowu z przodu, będę wykonywała 3. rząd drugiej sekwencji, tak? Czyli w 3. rzędzie, tak jak mówiłam Wam, robimy tutaj w tą przednią pęteleczkę. Ja już to staram się jeszcze tutaj nawinąć sobie igłą, żeby Wam pokazać tą pętelkę. I znowu narzut, wbijam się tutaj pod tą pętelkę i przerabiam ściągacz w tą pętelkę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dzisiaj bardzo pogoda deszczowa, pies po prostu śpi i chrapie non-stop, nie ma przerwy. Ok, słuchajcie, mam te 10, znowu sobie wpinam znacznik i zobaczcie. To jest taki bardzo fajny moment, żeby Wam pokazać, jak się tworzy ten ściągacz i jak on wygląda wtedy symetrycznie i jak to ładnie będzie wyglądać. Zobaczcie, żeby stworzyć taki cały ściągacz, tak jak ja, żeby miał tutaj przednią część i tylnią część, ja zaczęłam od 1. rzędu takiego początkowego, którego kazałam Wam nie liczyć. Później przerobiliśmy sobie 1. sekwencję całą, tak? Zaczęliśmy robić 2. sekwencję, 1. i 2. rząd w tylną pętelkę, tak, w tylną pętelkę i jestem teraz na 3. rzędzie, w którym wybieram sobie przednią pętelkę. I tak naprawdę zobaczcie, że to jest moment, w którym my kończymy, jeśli przerabiamy sobie oczywiście
cały ściągacz, całą szerokość już robótki. Chodzi mi o to, żeby Wam pokazać, że koniec robótki to nie jest zrobienie całej sekwencji, tylko zrobienie całego trzeciego tylko rzędu kolejnej sekwencji. I to jest wtedy koniec, ponieważ my chcemy mieć takie same tutaj krawędzie, tak? Czyli to jest oczywiście taka informacja na razie na marginesie, ona się Wam przyda później, ale to jest jedna z tych rad, kiedy skończyć robótkę. Oczywiście to my robimy sobie dalej, ale pamiętajcie, że zawsze będziemy właśnie kończyć na tej sekwencji, na tym trzecim rzędzie i dzięki temu też jak dojdziecie tutaj właśnie do góry, to tak naprawdę bardzo podobnie wyglądają te krawędzie. No pomimo, że jest tutaj ten łańcuszek, ale on to jest taki zwykły łańcuszek, to nie jest nawijany ten łańcuszek taki z takim porządnym oczkiem, tak jak tutaj on jest owijany jeszcze, więc tak naprawdę ja liczę tego łańcuszka jako krawędź, tak? Ja też tu mam, jak zobaczycie, taki łańcuszek, tylko on mi się zwinął, więc jest tu taka krawędź, tylko ona poszła w drugą stronę, więc dla mnie pełnym łańcuszkiem jest ten raz, dwa, trzy i cztery. To jest dla mnie krawędź przy trzecim rzędzie. Nie liczę tego jako łańcuszek. To jest tylko taka krawędź. I teraz tak, zobaczcie. Ja Wam mówiłam, że ja robię podkrój. I tak samo podkrój robię właśnie w tym momencie, czyli w tym trzecim rzędzie. Powiem Wam tak, ja oczywiście nie próbowałam, ale wydaje mi się, że jeżeli zrobilibyście podkrój w drugim rzędzie, nie byłoby problemów, ale mogłoby się zakłócić Wam właśnie przy teraz ten wygląd tego ściągacza. On by inaczej wyglądał na brzegach, wtedy trzeba by było kombinować. Dlatego ja Wam doradzam, jeżeli chcecie zrobić sobie szerszy, większy tutaj podkrój niż u mnie, to doradzam Wam za każdym razem ten podkrój zaczynać przy trzecim rzędzie. Nawet przerobić jeszcze jedną sekwencję, całą drugą i dopiero przy trzeciej sekwencji przerobić przy tym trzecim rzędzie, ponieważ już mam to opatentowane, opanowane i wiem, że dokładnie wyjdą mi dwie krawędzie takie same, dwa panele takie same, wszystko się zakończy tak samo. Powiem Wam wtedy, kiedy skończyć i to mam opanowane. Natomiast nie mam opanowanego, jeżeli będziecie na przykład dodawać przy pierwszym rzędzie, tak? Nie przy drugim, tylko pierwszym i trzecim, bo przy pierwszym jesteśmy na górze i przy trzecim. Tego nie mam opanowane, więc Wam nie powiem. Chcecie, próbujcie, kombinujcie, pamiętajcie tylko, że te strony muszą być symetryczne. I właśnie, ja się zatrzymuję tutaj na chwilę, żeby Wam teraz pokazać ten podkrój mój na moim panelu. On mniej więcej właśnie tak wygląda, że, tylko się troszeczkę może oddalę, o przepraszam, jak zwykle mi się tutaj wszystko miesza. Dobra, jestem już oddalona. Czyli zobaczcie, ja skończyłam po przerobieniu tutaj raz, dwa, trzy, tak naprawdę czwartych rzędów i byłam na górze, tak w tym samym dokładnie momencie, co Wam pokazałam na próbce, czyli po przerobieniu całej sekwencji jednej i w momencie, gdy jestem w drugiej sekwencji, w trzecim rzędzie, buduję sobie łańcuszkiem tą wysokość. I teraz ile nabrać tych oczek? No przede wszystkim musicie wiedzieć, czy bardzo chcecie mieć ten podkrój pod pachą, blisko pachy, czy niżej pachy, to wszystko zależy od Was. Ja tutaj przewidziałam około 20 cm, 22 i nabrałam te 40 oczek, ale to tak jak mówię, wszystko zależy, z której włóczki robicie. Więc w tym momencie, wracając do naszej próbeczki, czyli dalej, tak jak mówiłam, jestem na tej prawej stronie i tworzę sobie teraz ten łańcuszek. Tutaj nie będę nabierała dużo, bo chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać. Tak naprawdę tak. Trzeba sobie wpiąć marker, w razie czego, żebyśmy wiedzieli, od którego liczyć i teraz nabrać tam odpowiednią liczbę oczek. Powiedzmy, że ja nabiorę 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, czyli zbudowałam sobie teraz górę, mam te 10 oczek i dosłownie przerabiam tak, jakbym miała przerabiać na początku, czyli tak, jedno oczko dodatkowe, odwracam i też przerabiam w tylną pętelkę od drugiego łańcuszka. Czyli ona jest zawsze troszeczkę niżej niż ta pętelka. Sprawdźcie, która to pętelka i przerabiam dokładnie tak samo jak początek, czyli tutaj oczko ścisłe w środkową pętelkę od łańcuszka, czy tylną. I pamiętajcie, że no musi być tyle oczek, ile sobie założyliście, czyli tak raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8,
9 i 10 oczko. Ono mi się troszeczkę pokręciło, już Wam 10 oczko. Jest tą taką pętelką tutaj szeroką, tą dużą, to ja również wbijam się w tą pętelkę i to jest moje 10. Natomiast mam taką sytuację, muszę teraz odwrócić sobie robótkę w taki sposób, żeby po prostu robić dalej z przodu. Gdy zobaczycie w ten sposób ułożoną robótkę i się zdziwicie, no dobra, jestem tutaj, a ja mam przejść tutaj, tak, to oczywiście się tym nie przejmujcie, trzeba tylko odwrócić robótkę. Robię tak dlatego, że ta krawędź wtedy, tutaj ten podkrój ma taki ładny łańcuszek i wtedy naprawdę nie trzeba wiele obrębiać dookoła, żeby to ładnie wyglądało. Dlatego mniej więcej taka moja technika jest, że po prostu sobie odwracam. I gdy mam pewność, że ja zrobiłam te 10, oczywiście nie jest mi potrzebny już ten znacznik, tylko robię dalej sobie oczka, a tylne oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Jestem na lewej stronie, kończę tak naprawdę 4. rząd drugiej sekwencji, więc tutaj pamiętam, że muszę zmienić wzór na ściągacz i tak naprawdę kończę drugą sekwencję. I za chwilkę Wam już pokazuję ciąg dalszy. Tak naprawdę tylko chyba przez ten ściągacz tu są takie problemy, ale wydaje mi się, że bez ściągacza nie wyglądałoby to tak samo. I zobaczcie, mam tutaj te 3 łańcuszki, żeby nie mieć tego 3, muszę podebrać właśnie w 4. rzędzie tą bardzo początkową linię. Pamiętajcie, żeby się właśnie nie mylić z tymi sekwencjami na ściągaczu. To też widać tak naprawdę od razu, w którą pętelkę się wbiliście, w którą nie powinniście, bo wtedy widzicie, że Wam po prostu wzorek nie wychodzi. Ja już tak naprawdę wielokrotnie się pomyliłam i w pewnym momencie już widzę, jak to trzeba robić, żeby nawet nie licząc, żeby wiedzieć, w którym momencie w co się wbić. Zobaczcie, skończyłam całą sekwencję i nabraliśmy tutaj oczka łańcuszka na górę. W tym momencie, tak jak Wam mówiłam, mam 1, 2, 3, 4 łańcuszki na podkrój z tej strony i oczywiście te 4 będą również z drugiej strony, więc ja mam to wszystko już tak wyliczone, że to zadziała, jeśli robicie dokładnie tak samo jak ja. I zobaczcie, zaczynamy teraz kolejną 3. sekwencję. Tak naprawdę my teraz budujemy sobie całą tą szerokość tego naszego tutaj panelu. Idziemy cały czas góra-dół i budujemy szerokość taka, jak Wam odpowiada. Ale tutaj też trzeba uważać na liczbę rzędów. Ale to dokładnie Wam za chwilkę powiem. Przerobię sobie kilka tutaj rzędów i już Wam powiem, o co chodzi z tymi rzędami. I ja sobie przerobiłam dosłownie kilka tych rzędów, tych sekwencji, żeby Wam pokazać, na czym polega ilość rzędów. Zobaczcie. Obecnie jestem na kolejnej sekwencji, ale tak jak powiedziałam, na 3. rzędzie, czyli na takim rzędzie, na którym powinniśmy zawsze skończyć naszą krawędź, czyli 3. rząd jakiejkolwiek sekwencji polega na tym, że my się zawsze tutaj, pomimo że widzimy tutaj taki ładny łańcuszek, on nie jest końcową naszą krawędzią, ponieważ tutaj byśmy nie uzyskali podobnej krawędzi do tej, czyli brakłoby nam takiego łańcuszka tutaj z tyłu, dlatego ja mówiłam, że zawsze, pomimo że widzę tutaj, kończę na tym 3. rzędzie, tak? I przede wszystkim ja sobie tutaj przerobię, żeby Wam coś jeszcze pokazać. Ponieważ ja nie chcę tutaj do końca robić miniaturkowego sweterka, a bardziej mi zależy, żeby szybciej i łatwiej Wam pokazać, co tutaj trzeba zrobić, niż manewrować tymi dużymi panelami, które już mam gotowe, więc zaraz będę zszywała. Więc tak, zobaczcie, ja tutaj dojdę sobie do końca, mam jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no jak się nie znaczy, to niestety trzeba liczyć, 10, ostatni rząd przerabiam, to jest właśnie tutaj, tak jak powiedziałam, 3. rząd, a z kolei tutaj jest tylna pętelka. Ja Wam to celowo pokazuję, żeby Wam pokazać, jak wygląda właśnie ostatni rząd przed zrobieniem tutaj właśnie kolejnego wcięcia pod pachę. Czyli tak, uwzględniamy przede wszystkim, że kończący rząd to będzie rząd 3. danej sekwencji. Dosłownie na 3. zaczynaliśmy i tworzyliśmy tutaj łańcuszek i na 3. musimy skończyć,
żeby po prostu nawet po robieniu panelu przedniego, tych prawego i lewego, mieć takie same krawędzie. Ja już Wam tutaj pokazuję, o co chodzi, tylko sobie dojdę do końca. Aha, już za chwilę. Dobra, już. I zobaczcie, tak jak powiedziałam, skończyłam trzeci rząd rozpoczętej sekwencji, czyli tak naprawdę nie robię tego czwartego rzędu, ostatniego tej sekwencji, gdzie się wbijamy do tyłu, ponieważ to by mi zakłóciło tutaj wszystko, cały wygląd mojego swetra. Zobaczcie, że teraz te krawędzie wyglądają tak samo. I oczywiście tak samo będzie wyglądać nasz panel prawy. Zobaczcie, ja w tym momencie pokazałam Wam jednocześnie, jak robić tył i jak robić panel prawy. Z tym samym dosłownie wcięciem, to samo za rozpoczęcie, ten sam łańcuszek, tylko że oczywiście my kończymy w połowie, tak? W połowie naszego panelu tylnego. I żeby mieć połowę tego panelu, my musimy mieć tutaj, liczmy sobie na górze te rzędy, nie te na dole, żeby się nie pomylić, tylko te na górze i stworzone. Ja mam tutaj 4 rzędy, czyli tak jak Wam powiedziałam, tu jest taki tylny łańcuszek, jego nie liczę, tak samo jak nie będę liczyła tego. Liczę takie wyraźne 4 środkowe łańcuszki tutaj. To nie są rzędy, bo tych rzędów trzeba było wykonać więcej, więc chodzi mi tutaj o te łańcuszki. Raz, 2, 3, 4. Muszą być całe. I zawsze będziemy kończyć na górze, czyli to jest moja góra i w tym momencie ja odcinam włóczkę, odcinam sobie tą włóczkę, przekładam i zaciskam. Nie będę tego robiła, bo mi szkoda włóczki, może jeszcze coś z niej powstanie, ale to byłby mój koniec panelu prawego. Natomiast jeżeli buduję tył, to oczywiście buduję dalej. Tylko tak jak mówię, planując panel tylny, najpierw, gdy go przerobicie, pamiętajcie, że liczba takich rzędów musi być parzysta i wielokrotnością liczby 4, czyli tak naprawdę co 4 takie rzędy robicie sobie szerokość. Dlatego, że wynika to z tego, żeby właśnie skończyć tak samo ściągacz. To jest głównie narzucone przez ściągacz. Jeżeli Wam nie zależy, jak się w którym momencie kończy ściągacz, a chcecie mieć po prostu mniejszą liczbę rzędów, węższą kamizelkę, to się nie musicie tym przejmować. Ja natomiast mówię to w takiej kwestii, jeżeli one mają być równe i panele mają tak samo wyglądać, zarówno prawy, jak i lewy, jak i tylny, trzeba pilnować liczby rzędów tutaj. Ja mam 4 i ta liczba musi być też wielokrotnością 4, czyli żeby zrobić kolejne, muszę zrobić kolejną czwórkę, 8, które również skończę na górze. Gdybyśmy zrobili powiedzmy 6, tak? Powiecie, że to jest liczba parzysta, ale to nie jest liczba wielokrotność liczby 4. 6 jest za mało. Oczywiście 6 się dzieli na pół i można by zrobić panel, gdzie będzie po 3, ale wtedy nie skończycie na trzecim rzędzie. Tak jak ja tutaj to robię. Nie skończycie na tym trzecim rzędzie danej sekwencji i to właśnie spowoduje, że tutaj będzie wyglądać inaczej. Pamiętajcie o tym, planując. Oczywiście to nie będzie błąd, bo to możecie tak zrobić, tylko wtedy nie uzyskacie takich samych krawędzi. Więc ja to mówię tylko po to, żeby sweter wyglądał tak jak mój i żeby były obie krawędzie równe. I zobaczcie, ja właśnie już mam skończony ten panel tylny i ja dokładnie miałam tutaj 36 takich rzędów. Dokładnie 36, więc zakończyłam tutaj tą część. Oczywiście zostawiłam sobie trochę dłuższą włóczkę, żeby ją zszyć sobie później, ale to nie jest konieczne. 36. Następnie musimy zaczepić z powrotem włóczkę w tym miejscu, gdzie my tutaj robiliśmy podkrój, czyli my nie możemy wrócić, bo wtedy znowu będzie inaczej wyglądał ten brzeg. Musimy sobie zaczepić w tym miejscu i kontynuować, przerabiać dalej tą samą część, co tutaj. Ja Wam to oczywiście za chwilkę pokażę. Ja natomiast właśnie chciałam zwrócić uwagę, jak to wygląda, dlaczego mam liczbę parzystą, liczbę podzielną przez 4, po to właśnie, żeby stworzyć równe krawędzie. I teraz właśnie Wam mogę również pokazać, jak to wygląda na panelach przednich. Już Wam tutaj pokazuję, bo mam też skończone. Natomiast ja nie będę pokazywać, jak robić, ponieważ to jest dokładnie to samo. To, co właśnie przed chwilą Wam pokazałam na tej próbce, to można uznać jako próbę zrobienia panelu przedniego już prawego, tak? To jest mój przedni panel prawy. On się tak samo zaczyna jak tył, czyli dosłownie tyle samo rzędów. Oczywiście robię połowę i kończę
tutaj. Natomiast panel lewy oczywiście musimy zacząć od już tej docelowej wysokości tutaj. On się tak samo będzie zaczynał i tak samo wyglądał, tylko już zaczynamy z tej strony i tak samo nasz przód jest również tutaj. Pamiętajcie, że ten sznureczek nam wyznacza przód, żeby to wszystko tak samo wyglądało. Czyli my tak, najpierw przerabiamy tą najdłuższą część, a dopiero później przerabiamy tą część. Czyli tak naprawdę to nie jest skomplikowane, tylko przy lewym panelu musicie nabrać od razu tą samą liczbę oczek, co łącznie uzyskaliście tutaj, tak? To się wszystko musi zgadzać, czyli w moim przypadku ja miałam najpierw, nabrałam 25, dodałam 10, to mam 35, więc żeby stworzyć drugą krawędź, musiałabym nabrać od razu 35, przerobić sobie moje 4 rzędy, skończyć w pewnym momencie i doczepić włóczkę. I właśnie, słuchajcie, ja wiem, że może to wygląda troszeczkę tak niezrozumiałe, ale uwierzcie mi, jeżeli będziecie robić z innej włóczki, czy tej, co ja pokazuję, to wszystko będzie widać. To, co mówię, że to się ze sobą zgadza. Ja już mam to po prostu przerobione, więc na 100% się wszystko zgadza. Tak jak mówię, liczba parzysta podzielna przez 4 i dzięki temu w moim panelu tutaj, przed nim, mam 18 rzędów, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zawsze kończymy na górze. Na górze przy zrobieniu 3. rzędu danej sekwencji. To jest takie coś, że my tak naprawdę nie dokończamy tej sekwencji po to, żeby właśnie mieć ładną krawędź, taką samą z dwóch stron. No i zobaczcie, tak wyglądałby mój połowa tyłu, jak i panel prawy. Panel lewy zaczęłabym od 35 oczek, przerobiłabym te rzędy i skończyłabym, załóżmy, nie widzicie tego, tak, nie ma tego, zaczęłam sobie ten panel, robię, patrzę, że mam dokładnie tak samo, mam 43, mam 35 oczek i teraz już potrzebuję nadbudować tą część. Zarówno to się tyczy oczywiście panelu tylnego, więc to jest wszystko to samo. Więc co robimy? Po prostu tu kończymy, natomiast tu odliczamy 10 oczek. Wy oczywiście musicie odliczyć tyle, ile zostawiliście na tą część. Ja zostawiłam 40, więc musiałam odliczyć 40. Czyli tak, patrzę, gdzie jest moje ostatnie oczko, bo ja tutaj nie chcę zamykać tego. To jest oczko nie bardzo... O, to było oczko dodatkowe, więc tak, mam tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc w 11 doczepiam włóczkę, tak? Zobaczcie, od lewej strony będziemy doczepiać sobie kawałeczek. Ja doczepię tak prowizorycznie, bo nie chcę tutaj ciąć tej włóczki, czyli robię sobie pętelkę podstawową, przekładam, robię oczko ścisłe i uwaga, w tym samym miejscu jeszcze raz przerabiam sobie moje oczko ścisłe z narzutem, tak? I zaznaczam sobie to oczko, żebym wiedziała, które to jest oczko. I dalej kontynuujecie dosłownie to samo, bo tutaj się nic nie ma prawa wydarzyć. Jeżeli nie pomyliliście rzędów na dole, na ściągaczu, to prawidłowo powinno Wam dokładnie wyjść tak samo. Czyli po zrobieniu tutaj tej części, zobaczcie, tu już jest pierwszy raz widać ten łańcuszek. Po zrobieniu tej części środkowej, gdy doczepicie tą włóczkę, przerobicie sobie tak samo i taką samą ilość rzędów, czyli 4 rzędy. I również końcem dla tych rzędów jest oczywiście, już która to część, może pokażę na tym panelu dużym, również jest to góra, czyli my również dokładnie tak samo skończycie za każdym razem, robiąc tą krawędź. Po przerobieniu ostatniego 3. rzędu danej sekwencji, dorabiając taką ostatni łańcuszek, ostatnią krawędź, tak? Czyli Wy tak naprawdę widzicie tutaj u mnie raz, 2, 3, 4 pełne łańcuszki i ostatnia krawędź przerobiona na górze jako 3. rząd danej sekwencji. To musi się udać, to musi wyjść, jeżeli będziecie robić tak jak ja, bo ja już mam to przerobione, tylko pamiętajcie właśnie o tych moich podstawowych rzeczach, których Wam mówię, czyli tak, jeszcze raz dla przypomnienia, najpierw wykonujemy tą część, która jest pod pachą razem ze ściągaczem, nie ma znaczenia, czy liczba oczek parzystych, czy nie.
Przerobiłam całą sekwencję, później druga sekwencja, przy trzecim rzędzie dodawałam łańcuszek. Jeżeli potrzebujecie szerzej, to przy trzeciej sekwencji na trzecim rzędzie dodajcie łańcuszek. Zawsze przy trzecim rzędzie, tak jak Wam powiedziałam, nie wiem co będzie jak dodacie przy pierwszym. Być może naruszy to właśnie tutaj sposób robienia ściągacza i będzie inaczej wyglądał. Jeśli dodacie łańcuszek, przerabiacie cały czas Waszą szerokość, tak naprawdę, którą chcecie uzyskać tutaj, pamiętając, czy wolicie mniej, czy szerzej, uwzględniając, że o te 4 rzędy musi być ta szerokość zawsze większa. To zależy oczywiście od włóczki, jaką użyjecie. Na przykład przy tej włóczce to mam około 4 cm, czyli albo 4 mniej, albo 4 więcej, ponieważ, tak jak powiedziałam, musi być liczba podzielna przez 4, czy też wielokrotność czwórki. Parzysta, wiadomo, żeby po pierwsze podzielić na pół, żeby później podzielić tą liczbę na pół i skończyć obie krawędzie tak samo w trzecim rzędzie danej sekwencji. I wtedy mamy pewność, że wyjdą te brzegi tak samo z każdej strony, na każdym panelu. Gdy przerobicie panel tylni, w tym momencie tutaj doczepiacie włóczkę, kontynuujecie, nic nie musicie już tutaj kombinować. Jak gdyby na czwartym rzędzie jest tutaj doczepiona ta część, tak? Jakby kontynuacja i przerabiacie do momentu, aż przerobicie 4 i czwarty, ostatni jest na górze, kończy się tak naprawdę na górze. To Wam wyjdzie na pewno, zobaczycie, że wyjdzie. Jeżeli będziecie chcieli zrobić tak samo panel prawy i panel lewy, panel prawy jest bardzo podobny do tego, co tutaj zaczynaliśmy, czyli dokładnie tak samo. To przed chwilą Wam pokazałam, gdzie kończymy, to jest moja połowa panelu. Natomiast panel lewy jest lustrzanym odbiciem, czyli najpierw musimy sobie zrobić tą część, a później to samo, co robiliście na panelu tylnym, czyli po prostu doczepić tą część i stworzyć dalszą część na podkrój. Mam nadzieję, że że to nie jest zbyt skomplikowane, wytłumaczone. Spróbujcie, zobaczycie, że to nie jest takie trudne. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się taki wzór, ale na przykład czujecie się niepewni co do tego ściągacza, nie musicie go robić w ogóle w taki sposób. Możecie zrobić tylko z tego wzoru. Ściągacz możecie sobie później dorobić dowolnym sposobem, jakim takim umiecie, czy chcecie, bądź nawet bez ściągacza może być. Tak naprawdę wtedy będzie na pewno prościej z podziałem tych liczb, wtedy wystarczy mieć tu liczbę parzystą, niekoniecznie wielokrotność czwórki. To tak na pewno. Tutaj nas bardziej trzyma właśnie ta część ściągacza. Ok, ponieważ ja mam już panele zrobione, to ja Wam teraz pokażę, co dalej. Oczywiście, kiedy macie już gotowe panele, w dalszej kolejności zszywamy sobie panel na ramionach, czyli najlepiej oczywiście zszywać na lewej stronie, czyli rozłożyć sobie na lewej stronie i przyszyć krawędź tutaj na ramionkach. Ale uwaga, to nie będzie po całości, tylko jakaś część, czyli my tak naprawdę zostawiamy sobie tutaj część na ten kaptur lub też zwykły kołnierz, jeśli robicie, bo tak jak mówię, można sobie zrobić też zwykły kołnierz, bardzo podobny taki, który robiłam w płaszczyku, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ja zostawiam tutaj w środku około 30 cm, mniej więcej około 30 cm, tyle potrzebuję na kaptur, więc rozkładam sobie równo te krawędzie. Mamy naprawdę ścieg, który idzie bardzo ładnie równo i można przyszyć po prostu jeden łańcuszek po drugim, tak żeby się właśnie tutaj schodziły. Zaznaczcie sobie, w którym momencie ile macie zszyć. Ja już sobie tą pierwszą część zszyłam. Ja wykorzystuję taką metodę zszywania, którą raz już użyłam przy zszyciu właśnie w ramionach, przy zszywaniu płaszcza, więc jeśli chcecie zobaczyć, ona tu nie jest widoczna, ale bardzo prosto się robi, bo zszywa się ją na prawej stronie i powstaje taki zygzaczek, co prawda tutaj tego nie widać, ale oczywiście technika zszywania jest dowolna. Czyli zobaczcie, ja mam przyłożone już w tym momencie dwie krawędzie na prawej stronie, ponieważ ja zszywam sobie szwem, który będzie u mnie na prawej stronie i chcę zszyć tutaj jakąś część, tak? Czyli jeżeli wy zszywacie lewą stronę na lewej, to pamiętajcie, że musicie mieć odwrócone obie krawędzi na lewej, tak? I one po złożeniu muszą się tutaj zgadzać, więc to jest bardzo ważne, żeby to tak mniej więcej wyglądało. A ja dlatego mówię o tym sposobie, ponieważ
jest prostszy, jeśli chodzi dla mnie. Mam tutaj doczepioną sznureczek, który już wcześniej miałam, więc zużyję po prostu resztkę, która mi została przy robieniu panelu. Nałożyłam sobie jedno oczko i drugie oczko z drugiej strony i po prostu robię oczko ścisłe. Oczywiście do szycia wykorzystuję mniejsze szydełko, 4,5, żeby się łatwiej przebić. I ja teraz wykorzystuję taką trochę podobną technikę do zszywania na przykład kwadratów babuni, czyli tak, bijam się tutaj, przekładam oczko, przerabiam z tej strony, następnie nitka ląduje na dole, bijam się pomiędzy wzór, czyli tak naprawdę raz będę się wbijała wzór, raz pomiędzy, raz we wzór, raz pomiędzy i znowu przeciągam włóczkę tutaj i robię oczko ścisłe. Tutaj tego nie widać, więc nie do końca chcę się skupić na tym, jak to robić. Tak jak mówię, odsyłam Was do filmiku, w którym to prawdopodobnie będzie lepiej widać, bo tu jest niestety taka włóczka. Tutaj pobieram sobie całe oczko i znowu przekładam przez te wszystkie 3. Tutaj sobie pobieram pomiędzy. Jest to takie moje dodatkowy sposób na zszywanie. Oczywiście możecie zrobić po swojemu. I tu pomiędzy. Tutaj wybieram sobie oczko. Widzę, jak biegnie oczko. I pomiędzy. I słuchajcie, zszywamy sobie tak 2 strony. Zostawiamy oczywiście dekolt na nasz kaptur. To jest bardzo ważne. Mniej więcej około 30 cm. I ja to zrobię i zaraz Wam pokażę, jak to będzie u mnie wyglądało. Tutaj sobie wyznaczyłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich rzędów, które zszyję ze sobą. Ok, kiedy macie już zszyte tutaj na górze nasze ramionczka, zajmiemy się teraz zszyciem boków. Ja już sobie jeden zszyłam. Tak to będzie wyglądało. Następnie obrębimy sobie tutaj jeszcze dookoła, żeby ładnie wyglądało tutaj to podcięcie. Zaczynamy tak naprawdę od lewej strony, czyli zszywamy sobie na lewej stronie 2 krawędzie. Ja już wielokrotnie pokazywałam, mam nawet filmik, jak ładnie zszywać, jak podbierać oczka, żeby na przykład wzór właśnie wyglądał tak, jakby w ogóle nie miał tutaj szwu. Ja sobie właśnie w taki sposób to zrobiłam. Nie wiem, czy uda mi się właśnie tutaj to pokazać, dlatego że ten kolor jest troszeczkę taki ciemny i te oczka takie są no troszeczkę takie zlane, można powiedzieć. Natomiast ja po prostu zszywam szydełkiem oczkami ścisłymi, wybierając albo jedną, albo 2 pętelki z danego brzegu, tak, żeby po prostu złączyć ze sobą ścieg. Tak jak widzieliście, tutaj mieliśmy pojedynczy ścieg, więc po zszyciu go razem tworzy się tutaj taki właśnie podwójny śnieg, jakby dalej kontynuacja. To się da zrobić, nie wiem, czy uda mi się Wam pokazać. Następnie nie odcinając włóczki, przejdziemy na prawą stronę, obrębimy sobie dookoła oczkami ścisłymi, później oczkami z narzutem. Więc zaczynamy od tego, żeby sobie dopasować krawędzie na lewej stronie. Czyli tak, ja sobie tutaj wywinę, żebym wiedziała, którą mam lewą. Zaczynam od dołu. I teraz tak, oczywiście zaczynamy, tak jak mówiłam, od dołu. Ja wybieram sobie, szukam sobie pierwszego oczka z tej strony i pierwszego oczka tutaj z tej strony, więc tutaj się wbijam w całe pętelki, żeby po prostu to łączenie było stabilne. Robię sobie oczko ścisłe, znaczy pętelkę podstawową, zmniejszam i przeciągam przez te wszystkie moje 2 pętelki i oczko ścisłe do góry. I zobaczcie, to jest moja lewa strona, bo zszywam na lewej, ale w środku, jak popatrzycie, mamy taki z jednej strony łańcuszek, to w zależności, którą stronę będziecie zszywać, ale zawsze z jednej strony będzie tutaj taki łańcuszek i z drugiej też, z tym, że najmniej widoczny tutaj. I teraz, jak popatrzycie, żeby zostawić tutaj ten łańcuszek z tej strony, możecie pobrać taką pętelkę tutaj z tyłu, tylko o jedną, żeby zostawić łańcuszek. Natomiast tutaj ten łańcuszek o tyle jest widoczny, tutaj że my tak naprawdę możemy zabrać cały taki łańcuszek. I tak to będzie wyglądało, że z jednej strony podbieram
na przykład całe oczko, zostawiając łańcuszek, a z drugiej strony tylko tylną pętelkę i łączę to oczkami ścisłymi. Oczywiście to trzeba iść po kolei, ja tylko chciałam Wam tutaj zaznaczyć, jak to u mnie wygląda. Czyli tak, tu miałam pierwsze oczko, tu jest moje drugie i musimy iść oczko po oczku, żeby nam się dokładnie zeszło. Tu jest drugie i z tej strony, tak jak mówiłam, mogę sobie wziąć całe oczko, bo tu będę miała ten ściek. Natomiast tutaj, żeby zostawić, muszę wyszukać takiej tylnej pętelki. U mnie to tak naprawdę bardzo mało będzie widać, jeśli nie pokażę Wam aż dokładnie, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Czyli w drugim oczku już nie wbijam się tak jak przy pierwszym przypadku, tylko w drugim już wyszukuję sobie tych pętelek i patrzę, która jest tutaj zajęta. Tu jest moja tylna, przekładam i przerabiam. Tak przerabiam sobie ściągacz, natomiast jak dojdę do wzoru głównego, sprawdzę, jak tam się układa wzór i też będę starała się tak wybrać. Tutaj akurat z tej strony mam tak, że tu mam tak samo cały ten łańcuszek, więc mogę wziąć całe to oczko, tak? Natomiast to była moja krawędź pomocnicza, więc również mogę wbijać się tutaj w całe oczko, czyli tak naprawdę będę się z dwóch stron wbijała w całe. To jest tylko taka dodatkowa informacja dla osób, które chciałyby wiedzieć, jak to ładnie zszyć. Natomiast dokładnie na pewno znajdziecie filmik u mnie na kanale. Takie filmiki już też nagrywałam. Dobrze, więc tak, przejdę tą metodą do końca. Jak będę prawidłowo zszywała, to zobaczcie, że te dwa łańcuszki się do siebie przybliżą. To jest tylko kwestia popatrzenia właśnie, jakie oczka zostawić, jakie łańcuszka i które podebrać i które można ze sobą złączyć. I tak jak widzicie tutaj, tak jak mówiłam, ten łańcuszek totalnie nie był łańcuszek, to był taki pomocnicza krawędź, więc mogę się wbijać w cały. Natomiast wzór ze środka będzie biegł z tego łańcuszka, więc tutaj też będę się wbijała po prostu w cały. Dobra, słuchajcie, i tak dojdę do samego końca tutaj, nie odetnę włóczki, tylko pokażę Wam, co dalej. Ok, więc ja już sobie zszyłam te dwie krawędzie, jestem tutaj na samej górze, pod pachą i teraz nie obcinamy włóczki, tylko przechodzimy na prawą stronę, jak gdyby przekładając sobie po prostu tutaj naszą włóczkę pod spodem i będziemy sobie pracować teraz tutaj dookoła, żeby obrębić sobie tą część. I teraz tak, ja mam tutaj to moje wystające jedno oczko łączeniowe, następnie robię oczko do góry. Będę pracowała szydełkiem 4,5, 5 mm, dlatego że tutaj nie potrzeba większego szydełka, a wręcz nawet później wezmę sobie mniejsze szydełko 4,5, żeby sobie po prostu moje rękawki troszeczkę tak zaokrąglić, żeby były mniejsze. I teraz tak, słuchajcie, tutaj pod pachą nie mamy ładnych oczek, te oczka dopiero zaczynają się tutaj, więc w tym miejscu, gdzie nie ma tych oczek, będę się wbijała po prostu pomiędzy tą przestrzeń tutaj i zrobię sobie pierwsze oczko łańcuszka. To jest raz. Tak naprawdę mam tutaj pierwsze oczko, można zaznaczyć tutaj bądź tutaj, w zależności gdzie Wam tutaj wyszło. Ja wyszłam od tego pierwszego tutaj oczka łańcuszka. Następnie wbijam się, pobieram sobie jak gdyby całe tutaj to oczko z tego łańcuszka. 2. Następnie pomiędzy również pobieram oczko. 3. Tutaj sobie po prostu pobieram całe oczko, które widzę, może być poniżej. 4. I tutaj właśnie tą przestrzeń przerabiam tak, żeby zaokrąglić i żeby wydobyć takie ładne oczka. 5. Tutaj mamy oczywiście włóczkę, która była dołączana, trzeba sobie ją przełożyć na lewą stronę. I patrzę, gdzie mi się zaczyna pierwsze oczko. Zaczyna mi się dopiero tutaj, więc jeszcze mogę sobie tutaj przerobić. 6 i 7. I od razu Wam mówię, jak przerabiacie takie rękawki, dobrze jest zrobić jednego dnia od razu, żeby wiedzieć, ile oczek zrobiliście i gdzie dokładnie wbiliście, bo tutaj po prostu wiadomo, że jeżeli Wam braknie jakiegoś jednego oczka, nie ma znaczenia, nie chodzi o to, czy ma być parzysta liczba, czy nie, bo robimy dookoła, tylko żeby po prostu dwa rękawki były takie same, żebyście wiedzieli, ile nadbudowaliście tutaj oczek i ile ich macie w sumie, żeby mniej więcej to podobnie wyglądało. Następnie zobaczcie, mam całe oczko, więc po prostu wbijam się całe i po prostu przerabiam sobie
tutaj w tym miejscu zwykłe oczka. Z tym, że wyjdą one takie trochę ściśnięte. Pamiętajcie, żeby sobie akurat te pierwsze oczka tutaj zrobić luźno, bo na razie sobie tylko po prostu dookoła przerabiamy oczka. I to tutaj mam akurat sytuację fajną, bo są cały czas oczka. Można od początku, tak samo jak na początku policzyłam, policzyć sobie te oczka w sumie ile będziecie mieć i tyle samo sobie mniej więcej zrobić z drugiej strony. To tak naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia, jeśli się nawet pomylicie o jedno czy dwa oczka, bo tego nie będzie widać, ale wiadomo już, jak dodacie za dużo, no to może gdzieś tam akurat być widoczne. I tutaj zobaczcie, robię sobie dookoła moje oczka ścisłe, wykorzystuję tutaj ten łańcuszek cały czas dookoła. Za chwilę pojawia się tutaj na górze. Jestem w tym miejscu, gdzie łączyliśmy sobie na górze dwa panele. Tutaj oczywiście też staramy się robić tak, żeby wyszukać jakiekolwiek oczko, gdzie tu było łączenie i przerobić sobie dalej. I tak, i tu z drugiej strony również mamy łańcuszek, więc również wbijam się w te same oczka tutaj. Cały czas jedno po drugim, aż dojdę znowu na dół. I tutaj jestem z powrotem na dole, w miejscu, gdzie zaczynałam. I tutaj oczywiście też przerabiam sobie mniej więcej podobny sposób, co przerabiałam na początku. Czyli raz w oczko, raz tutaj pomiędzy rzędami. Tak, żeby po prostu sobie ładnie tutaj zaokrąglić. Jakkolwiek się wbijacie, ilekolwiek oczek zrobicie, będzie dobrze, bylebyście sobie po prostu policzyli mniej więcej, ile tych oczek macie, żeby podobnie sobie zrobić z drugiej strony. I ja już tutaj sobie kończę. Oczywiście ostatnie okrążenie połączymy sobie z tym pierwszym oczkiem łańcuszka tutaj i mamy przerobione dookoła. I teraz zmieniam sobie szydełko na mniejsze, na 4,5 mm, żeby ładnie sobie już tą krawędź zrobić. I teraz będziemy pracować oczkami ścisłymi w tylną pętelkę dookoła. Znaczy teraz nie w tylną, tylko w całą, ponieważ nie mamy jeszcze tutaj tej tylnej. Więc robimy narzut i w następnym oczku przekładamy dokładnie przez te oczka, które stworzyliśmy. To sobie zaznaczę, te pierwsze oczko. Ja zaczęłam od następnego. Po połączeniu zaczęłam od następnego. A Wy możecie też w tym samym. Ja akurat tym sposobem mi jest wygodniej. I tutaj, słuchajcie, teraz przechodzimy po kolei, oczko po oczku. Może tutaj być nie widać to, co ja robię, ale ja dosłownie wbijam się w te oczka, które wcześniej zrobiłam i przerabiam oczka ścisłe z narzutem. Czyli znowu narzut, wbijam się, przekładam i przez dwa. I tak musimy przejść dookoła i to będzie jedno okrążenie i później czeka nas jeszcze tylko jedno, czyli dookoła. Ok, więc przeszłam już dookoła, mam przerobione tutaj dokładnie oczka ścisłe z narzutem i drugie okrążenie to będzie takie same, z tym, że będziemy szukać już tylnej pętelki z tego narzutu, czyli tak, ja sobie wypinam ten znacznik, bo nie łączę, tylko idę dalej i zobaczcie, jest tutaj za tym oczkiem taka pierwsza pętelka, ja mam jeszcze chyba jedno oczko tu do przerobienia, natomiast tutaj już w następnej kolejności trzeba sobie wyszukać pętelkę, o taką, zobaczcie, żeby Wam został tutaj ten łańcuszek. Ona jest tutaj schowana, nie wiem, czy Wy dobrze widać. To jest ta pętelka, taka trzecia. U mnie bardzo słabo widać, ale mam nadzieję, że Wy sobie ją znajdziecie bez problemu. Tak naprawdę będziecie widzieć, która to pętelka, czy dobra pętelka po zrobieniu kilku rzędów ma Wam po prostu taki łańcuszek tutaj pozostać. I znowu przerabiam sobie dokładnie tak dookoła. I ja robię już tyle. Ostatni ten rząd. Nie robię zbyt szerokiego tego obrębienia. Jeśli chcecie więcej, można sobie zrobić cały czas dookoła. A, tutaj się wbiłam niestety źle. Czyli już było widać, że po prostu coś tutaj poszło źle, bo mi nie powstawała pętelka. Niestety u mnie po prostu słabo widoczny. O, tu jest prawidłowo. Jest ten kolor, ale mam nadzieję, że się nie zniechęcicie. Dobrze, ja przerobię sobie dookoła. Ja już zrobiłam sobie dookoła ten ściek
I tak jak powiedziałam Wam, 2 rzędy mi w zupełności wystarczą. I ostatnie oczko po prostu przeciągam tutaj od góry. Wkładam sobie w kolejne całe. Tu przeciągam. I tutaj sobie robię oczko ścisłe i zaciągam. I oczywiście te wszystkie niteczki trzeba sobie już pochować. Mielibyśmy już całkowicie prawie zszyte, obrębione. Pozostaje jeszcze zrobić sobie kaptur. I ja już mam zszyte wszystkie boki obrębione, więc możemy się zabrać za zrobienie już kaptura. Kaptur zaczynamy sobie tutaj z tej strony. Tak jak widzicie, to jest lewa strona jak leży, a prawa strona jak ubierzecie na siebie. Będziemy go przerabiać na prawej stronie. Zaczniemy sobie od zrobienia takiego łańcuszka dookoła. Dokładnie mniej więcej podobnego jak robiliśmy tutaj, żeby sobie ładnie wyprostować krawędź. Więc tak, ja biorę sobie szydełko na razie 5 mm, żeby było mi lepiej się przebić. Później z powrotem wrócę do szóstki. Szukam sobie tutaj pierwszego oczka z brzegu i tutaj dołączę sobie włóczkę. I teraz tak, doczepiamy sobie tą włóczkę, czyli robimy sobie pętelkę podstawową. Doczepiam sobie dosłownie w pierwszym oczku. Robię tutaj pierwsze oczko ścisłe i na początku od razu wbijam się tutaj, mam pierwszy łańcuszek, zrobię sobie tutaj bliziutko pierwsze oczko łańcuszka tutaj, przebiję się i zrobię sobie oczko ścisłe na tym łańcuszku. Natomiast tutaj na początku można sobie zaznaczyć to pierwsze takie oczko, które zrobiliśmy, pierwsze oczko łańcuszka. I teraz dookoła, dokładnie tak samo, bardzo blisko krawędzi, przerabiamy sobie te oczka nasze ścisłe, czyli raz wbijając się tutaj pomiędzy nasz łańcuszek, taki, raz w łańcuszek, a raz oczywiście pomiędzy, wyszukując takich pętelek. Staramy się to robić w takich samych miejscach, żeby mniej więcej to ładnie wyglądało. Tutaj jak zobaczycie, aż samo szydełko mi narzuca, w którym momencie mam się wbić. To pierwsze oczko tutaj może jest takie trochę zniekształcone, ale da się je tutaj podebrać. Robimy te oczka luźne, niezbyt ściśnięte, żebyśmy później nie musieli mieli problem z wbiciem się właśnie szydełka. I zobaczcie, tutaj musimy przejść dookoła. Ja nie będę aż tak liczyła tych oczek, ponieważ kaptur nie wymaga jakiejś liczby parzystej czy nieparzystej, nawet jeżeli będzie jedno oczko więcej z tej strony czy z tej, nie ma jakiegoś znaczenia. Natomiast tutaj oczywiście przechodzimy płynnie, czyli też staramy się mniej więcej wyszukać ostatniego oczka tutaj, można gdzieś zrobić sobie tutaj po 2 oczka i przejść z powrotem na tą krawędź. Tak naprawdę od Was zależy, ile dodacie tutaj oczek, tak żeby po prostu nie było dziurek. Więc ja dojdę do tego momentu. O, i jestem tutaj bardzo blisko tej krawędzi, gdzie właśnie zszywałam 2 panele i tak naprawdę zobaczcie, można wbić się dowolnie tutaj na środku, przerabiając sobie pętelkę jedną bądź 2, jeżeli uznacie, że na przykład, o tak jak u mnie jeszcze by się przydało tutaj pomiędzy zrobić pętelkę, jak najbardziej można po prostu wbić się i wyszukać sobie dowolnej tutaj na środku pętelki. Im gęściej, tym lepiej, wtedy nie będzie widoczna na dużo takich właśnie niepotrzebnych dziurek. I tutaj ponownie pomiędzy, więc tak naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile tych oczek robimy sobie dookoła, nie przejmujemy się tym i tak przerabiamy sobie cały czas, aż do momentu, gdy dojdę tutaj. I przerabiłam sobie już dookoła mój łańcuszek. Tak to mniej więcej wygląda tutaj. Może Wam postać taka mała zakładka, ale tego też tak nie będzie widać. I zobaczcie, staramy się skończyć oczywiście tutaj w ostatnim oczku, tak żeby obie krawędzie były takie same. Robimy oczko do góry i teraz będziemy pracować wzorkiem, dokładnie tym samym wzorkiem, czyli oczkami ścisłymi z narzutem. Ja muszę tutaj trochę tak odwrócić całą tą robótkę, bo wchodzi mi, bo z tej strony teraz będziemy pracować. I przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem, wbijając się całkowicie tutaj w całe oczko. Jak gdyby pobieramy całe i przerabiamy dookoła. Będziemy teraz pracować tam i z powrotem, właśnie od jednej krawędzi do drugiej.
I teraz tak, od Was zależy, jak chcecie, żeby ten kaptur estetycznie wyglądał. Ja jeszcze się też zastanawiam, czy przerobić wzorem takim samym jak ściągacz, czyli po 2 rzędy w przednią, tylną pętelkę i po 2 w przednią, bądź też, jeżeli wolicie na przykład, żeby kaptur podobnie wyglądał do wzoru głównego, czyli tego, można będzie cały czas przerabiać w tylną pętelkę. Ja jeszcze się waham, więc jeszcze nie wiem, natomiast przerobię sobie tą część i zaraz Wam powiem, co zadecydowałam. Czyli przerabiamy dookoła w taki sposób, że będziemy mieć tutaj teraz te pętelki. Ok, więc przerobiłam sobie całą tą stronę, czyli zaczęłam od tej i mam tutaj, już jestem na początku, tu gdzie zaczynaliśmy. Oczywiście tutaj trzeba wyszukać sobie tego pierwszego oczka, najlepiej tej pierwszej pętelki, tak żeby te krawędzie, które, zobaczcie, tworzyły taką równą linię. Ja tutaj sobie ją zaznaczyłam, to było takie oczko chyba do góry, z tego co pamiętam. Tak, żeby mniej więcej tutaj właśnie było już równo. Co prawda ja jeszcze będę sobie tą krawędź ładnie wykańczała, ale wiadomo, że to mniej więcej musi wejść równo. Ok, no i słuchajcie, no i teraz tak naprawdę robimy cały czas tam i z powrotem ten sam wzór, który sobie wybraliście. Ja zacznę od zrobienia 2 rzędów w tylną pętelkę i myślę, że będę kontynuowała ten wzór chyba ściągaczowy. Wy już pewnie widzieliście, więc ja dalej nie mogę się zdecydować, ale najpierw zrobię ten. Na razie używam tego szydełka 5 mm, z racji takiej, że może nie chcę, żeby ten kaptur mi się aż tak bardzo rozciągnął, więc myślę, że tutaj ten kapturek na razie zrobię w ten sposób i tak jest luźno. A Wy oczywiście dopasujcie sobie szydełko do swojej włóczki i tak to będzie wyglądało. Cały czas praca praktycznie do góry, do momentu aż osiągniemy wysokość kaptura. Więc ja zrobię jakąś część i pokażę Wam, jak to już wygląda dalej. I zobaczcie, ja już zaczęłam sobie robić do góry ten mój kaptur, tym właśnie wzorem, o którym mówiłam, że jest na ściągaczu na dole, czyli 2 razy się wbijam w tylną pętelkę, a później 2 razy w przednią. I to jest moment, w którym na przykład chcecie zakończyć i chcecie mieć tylko taki kołnierz. To jest właśnie dobry moment, żeby Wam pokazać, jakby to mniej więcej wyglądało. Oczywiście taki kołnierz można też zrobić podwójny i sobie tutaj zszyć i zawinąć, żeby on był też grubszy, więc może to po prostu nawet być na zasadzie, zobaczcie, podwinięcia. Oczywiście wyżej, ja zrobiłam troszeczkę jeszcze może za krótko i mieć coś takiego. Ja natomiast idę dalej, idę do góry, bo chcę sobie zrobić kaptur, ale to jest mój pomysł też na to, jak zrobić bez kaptura takim łatwym sposobem. Oczywiście ja będę jeszcze te krawędzie wykańczać, więc później na końcu pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. I ja już skończyłam robić mój kaptur. Tak wygląda na prawej stronie, więc jestem zadowolona, że zdecydowałam się jednak na ten wzór ściągaczowy. Jeśli chodzi o wysokość, to ja mam tutaj, słuchajcie, około 32 cm. Ona się jeszcze rozciąga, bo jest taki wzór ściągaczowy, więc na pewno będzie dłuższy, nie ma co robić też za długiego. I oczywiście Wy musicie sobie zmierzyć, założyć na siebie i sprawdzić, po prostu trzeba złożyć na pół, złapać sobie tutaj na chwilę spinaczem i sprawdzić, jak to się tutaj układa, czy wystarczy Wam taka wysokość. I jeśli Wam wystarczy, to ja oczywiście skończyłam na zrobieniu całej sekwencji, plus dodatkowo jeden rząd z kolejnej sekwencji, czyli oczka ścisłe w tylną pętelkę, po to, żeby sobie po prostu łatwo i ładnie zakończyć na górze. Czyli w tym momencie skończyłam na pierwszym rzędzie danej sekwencji oczka ścisłe w tylną pętelkę i przykładam sobie oczywiście w taki sposób, żeby zszywać na lewej stronie. Tu jest moja lewa strona i będę teraz zszywała sobie razem te oczka tutaj, co miałam na górze. Czyli przykładamy. Ja akurat wyszło mi parzysta liczba oczek, chyba około 92, ale jeśli Wam wyszła nieparzysta, to też nie ma znaczenia. Po prostu na końcu trzeba sobie wtedy delikatnie zszyć, jeśli Wam tam jakaś dziurka zalega. I teraz tak, ja jestem tutaj w tym miejscu, czyli skończyłam ten rząd, o którym mówiłam, robię sobie jeszcze jedno oczko do góry i teraz przykładam tak, że w środku mam prawą stronę, bijam się w pierwsze oczko całe, tutaj wyszukuję sobie całego oczka z tej strony i po prostu będę oczkami ścisłymi zamykała sobie ten kaptur na górze. Czyli mam w ten sposób, przekładam włóczkę przez oba oczka i znowu bijam się w całe oczko, patrzę jak tutaj idzie, w
całe oczko z drugiej strony i przekładam. I tak zamykam oczkami ścisłymi do końca, do samiutkiego końca i już po zrobieniu tej części zostanie nam dosłownie ostatnia część, zrobić sobie wykończenie. I dzięki temu, że mam tutaj właśnie te oczko, pierwszy rząd, jest jak gdyby kontynuacja tego wzoru, będzie to ładnie na górze wyglądało. Dobrze, czyli tak, kończę tutaj, odcinam włóczkę, zabezpieczam, zszywam, żeby się tutaj nic nie stało i pokażę Wam, jak sobie jeszcze dookoła obrębić krawędź. Ok, kaptur zszyty, tak jak mówiłam, w zasadzie można uznać za gotowy, ale ja lubię jeszcze, jak jest tutaj takie obrębienie, taka plisa, żeby to po prostu ładnie wyglądało, żeby on się nie rozszerzał i zrobię to po całej długości, tam i z powrotem, więc zaczynam od prawej strony, od prawej, którą po prostu macie na sobie. Będę po prostu robiła taki łańcuszek, jak robiliśmy sobie przy ramionach, przy wykończeniu właśnie tej części. I teraz tak, zaczynam sobie od tej strony i tutaj po prostu zaczynam od pierwszego oczka, doczepię sobie włóczkę i przerobię tam i z powrotem oczka ścisłe z narzutem, po to, żeby sobie właśnie tą krawędź ustabilizować. Robię jedno oczko łańcuszka, następnie jeszcze raz w tym oczku przerobię oczko ścisłe z narzutem, czyli jeszcze raz się wbijam i przerabiam oczko ścisłe z narzutem. I takie oczka ścisłe z narzutem będę przerabiała tam i z powrotem, z tym, że patrzę tutaj, jak biegnie wzór, ponieważ chcę, żeby on wyglądał symetrycznie z dwóch stron, a z drugiej strony mamy tutaj lepszy trochę łańcuszek do wbijania się. On jest tutaj z tej strony cały i żeby widać było ten wzór, my tak naprawdę tutaj wykorzystamy cały łańcuszek, natomiast tutaj, żeby było widać ten wzór, muszę wykorzystać tylko taką tylną pętelkę od tego wzoru, czyli zobaczcie, ja pobieram pętelkę, która jest z tyłu, oczywiście to jest już drugie oczko, które przerabiam i robię oczka ścisłe z narzutem. Tutaj wyjątkowo przy tej prawej krawędzi tak jest, ponieważ tutaj troszeczkę inaczej się kończyło, ale chcę, żeby po prostu wszędzie było tak samo, więc tutaj jest tylko tylna pętelka przez najbliższe 20 oczek, natomiast kiedy skończę już jak gdyby tą część, gdzie jest ściągacz, przejdę już do całych pętelek, bo tam już jest wszystko dobrze. Czyli zobaczcie, ja sobie tutaj przerobię tą część, gdzie jest ściągacz. I jeszcze mam tutaj dosłownie 2 oczka. Oczywiście trzeba sobie policzyć albo popatrzeć, jak tam idzie. Następnie zobaczcie, że mieliśmy tą krawędź prawą, gdzie ten wzór liczył się jako ten główny, natomiast to był nasz taki łańcuszek, więc tu jeszcze prawdopodobnie jest jedno oczko, sobie przeliczyć. Natomiast już w dalszej części pobieram tutaj całe oczko i przerabiam oczko ścisłe z narzutem w całe oczko, oczywiście do momentu, aż dojdę sobie do mojego kaptura i pokażę Wam, jak to zrobić tutaj w miejscu, gdzie jest kaptur. Doszłam sobie już do kaptura i jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ja robię to mniejszym szydełkiem, tutaj 5 mm, żeby po prostu ta krawędź też troszeczkę tak się bardziej wyprostowała. Tutaj natomiast będę przerabiała tak samo oczka ścisłe z narzutem blisko krawędzi. To pierwsze oczko sobie pobiorę to. Następnie będę robiła tak, że w tym pomiędzy tutaj, i w zależności też oczywiście jakiego wzoru robiliście, jeżeli robiliście takim wzorem jak główny, to możecie dokładnie tak samo robić jak przy rękawie. Jeżeli taki jak ja, to ja już tutaj sobie robiłam próbkę i niestety gdy wbijałam po 2 oczka tu i 2 tu, było dla mnie za szeroko, ten kaptur się rozszerzył, więc postanowiłam, że jedno oczko będzie w tej przerwie i 2 tutaj na tym łańcuszku, czyli jedno w przerwie i 2 na łańcuszku. I tak będę tego pilnowała, czyli wbijam się tutaj bardzo blisko tej krawędzi, tu robię sobie jedno oczko luźne, następnie blisko krawędzi pobieram takie oczko, które ono tutaj jest, z tym, że może nie do końca jeszcze je widać, ale jak sobie podbierzecie w taki sposób oczko, to będzie tutaj taka pętelka. Dlatego lepiej też robić, oczywiście robimy narzut, robić czasami to mniejszym szydełkiem, żeby się właśnie lepiej tutaj poprzebijać. Nie wiem, czy do końca dobrze dobrałam, nie ma aż takiego znaczenia i zobaczcie, to jest drugie oczko
I znowu tutaj wyszukuję tej pętelki tak bardzo bliziutko na oczku. I to jest kolejne oczko. I znowu, tak jak mówiłam, pomiędzy bijam się tutaj po prostu tak, żeby zahaczyć. Nawet mogą być dwie pętelki. Nie ma znaczenia, żeby to po prostu tak przybliżyć. I znowu tutaj bijam się w to całe moje oczko. Ono jest tutaj troszeczkę takie ciasne u mnie, ale udało się przebić. I robię pętelkę. I znowu zaraz obok to tutaj. I robię oczko ścisłe. Czyli zobaczcie, robię sobie takie właśnie oczka ścisłe z narzutem. Robię to dookoła, znaczy dookoła tam i z powrotem, czyli tak samo muszę zrobić również z tej krawędzi. I tutaj też mamy na drugiej krawędzi łańcuszek, który jest tutaj schowany, tak żeby również była widoczna ta krawędź. I przerobię to do końca i pokażę Wam co dalej. I ja już przerobiłam sobie tam i z powrotem, znaczy w jedną stronę moje oczka ścisłe z narzutem na kapturze i oczywiście kończę tutaj z drugiej strony. I teraz od Was zależy tak naprawdę, jak będzie wyglądał wzór, czy chcecie sobie przerobić kilka rzędów cały czas oczek ścisłych w tylną pętelkę, ale ja postanowiłam, że zrobię tutaj taki trochę inny rząd, czyli po prostu zrobię oczka ścisłe, ale tym razem w tą całą pętelkę, żeby po prostu ten ścieg był troszeczkę taki bardziej stabilniejszy. Znowu robię do drugiej krawędzi, teraz w te wszystkie oczka, w które się wbijaliśmy wcześniej, czyli te, które były tutaj tworzone, przerabiamy całe oczko ścisłe w tylną pętelkę. Tak to będzie wyglądało z tej strony. Jeszcze może na przybliżeniu. Ciężko mi pokazywać pewnie, jak nie widzicie, w którym momencie jestem, bo to też tu jest takie przybliżenie. Dlatego czasami muszę mówić, w którym miejscu jestem. Mam nadzieję, że to jest jasne. I zobaczcie, ja sobie po prostu pobieram tylko tą pętelkę, którą wcześniej zrobiłam i przerabiam całą tą krawędź, aż przez kaptur do drugiej strony. Ok, słuchajcie, ja przerobiłam sobie znowu tą część oczka ścisłe w całe oczko z narzutem. Będzie troszeczkę inaczej wyglądał ten brzeg, ale ja właśnie chcę, żeby inaczej wyglądał. Tak naprawdę możecie też zaplanować sobie guziki, przerabiając w miejscu, gdzie ma być dziurka, zwykłe oczka i zahaczając o kolejne oczko, w zależności od tego, jaka duża ma być ta dziurka. I teraz tak, jeśli Wam wystarczy tyle rzędów, to może tyle zostać. Jeżeli jeszcze nie zakryliście na przykład tej części tutaj, tej takiej zakładki, możecie zrobić kolejny rząd, to już zależy od Was, możecie tych rzędów naprawdę porobić trochę więcej, jeżeli chcecie mieć po prostu takie szersze. Ja tak naprawdę to już chyba tyle z mojej strony, bo więcej nie mam żadnych już porad ani rad, co będę robiła. Prawdopodobnie zrobię sobie jeszcze jeden rządek, żeby ustabilizować tą krawędź, odetnę włóczkę, zrobię oczko ścisłe, pochowam wszystkie niteczki i kamizelka pójdzie do prania, bo tak jak Wam mówiłam na początku, ta włóczka wymaga wyprania, żeby dosłownie się tak ułożyła po praniu. Ok, to ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się taki tutorial przyda, że ktoś sobie zrobi, dajcie znać w komentarzach, także dziękuję i do zobaczenia.